Mhm. Mhm. Dzień dobry Pani Angelino. Proszę powiedzieć, o czym Pani pisze, bo mamy rozmowę na temat pisania, na temat autorów, autorek, a i tak na początek od razu z ciekawości, o czym Pani pisze? No, ja głównie piszę o wynikach swoich badań naukowych, bo jestem pracownikiem Politechniki Łódzkiej. No i w ramach swojej pracy wykonuję różne doświadczenia naukowe, które później opisuję w publikacjach, no, żeby je tak naprawdę upowszechnić, żeby można było też właśnie zyskać dodatkową wiedzę. No i opisuję to, co zrobiłam, jakie mam wyniki tych prac i do czego mogą posłużyć takie wyniki prac, ponieważ tak naprawdę uważam, że samo prowadzenie badań naukowych bez no, upowszechnianie wiedzy o tych badaniach naukowych, no to jest tak naprawdę bezsensowna praca. Trzeba się chwalić, co się zrobiło, trzeba się też czasem pochwalić, co się nie udało zrobić. No i po to właśnie publikuję swoje wyniki badań. No co ważne też, ponieważ jestem pracownikiem naukowym uczelni, no to też to wynika troszeczkę trochę z moich obowiązków, ponieważ też mamy obowiązek publikowania. No i staram się też publikować takie rzeczy, które mogą zainteresować innych. Ja zajmuję się tak naprawdę połączeniem dwóch nauk. Chemii, analizy chemicznej i archeologii. I w ramach właśnie swoich badań naukowych właśnie korzystam z możliwości, jakie daje chemia analityczna w badaniach archeologicznych. Tak, żeby też właśnie pomóc archeologom w zdobywaniu nowych informacji i nowych danych na temat obiektów, które odkopują na stanowiskach archeologicznych albo które już mają w muzeum i chcą na przykład poznać dokładniejsze, no, no, więcej informacji chcą zdobyć o danym obiekcie, prawda? Wiem. Czyli tak jak się czasami czyta o tych badaniach pozostałości w ściankach, Mhm. coś tam, to właśnie Tak, tak, Pani tak, tak. No teraz głównie się zajmujemy, jeśli chodzi o badania archeologiczne, to zajmujemy się badaniem pozostałości związanych z ceramiką archeologiczną i w zespole mamy współpracę z archeologami z różnych jednostek naukowych w Polsce. Oni nam dostarczają naczynia, w których myślą, że coś mogło być przechowywane albo przygotowywane. No i my w ramach tego, że jesteśmy chemikami, robimy analizę właśnie chemiczną tych naczyń i pozostałości, które tam są i potrafimy od strony chemicznej scharakteryzować, prawda, ten materiał. A potem razem w rozmowie, w takiej rozmowie archeolodzy mówią nam, co myślą, co wiedzą, my mówimy im, co nam wyszło i dochodzimy do wniosku, że co mogło być związane z takim naczyniem archeologicznym i co tam mogło być użytkowane przez tych naszych przodków, prawda? Bo nie każde naczynie jest łatwo określić, z czym było związane. Nie wszystkie naczynia służyły tylko do celów kulinarnych, chociaż nasza praca głównie wiąże się z określeniem, miały, jaką, jak pierwotna była funkcja tych naczyń i czy wiązana była właśnie z tymi kulinarnymi zastosowaniami. Nic nie słyszę teraz w ogóle. To jest bardzo ciekawe chyba, bo teraz jest dobry czas na to, prawda? Ludzie się coraz bardziej interesują, może dzięki internetowi, mają dostęp do wiedzy tego typu i interesują się tym, Mhm. co było kiedyś, co jedzono kiedyś, ale w ogóle co się działo kiedyś tutaj na naszych ziemiach polskich i nie tylko. Tak, tak, dokładnie. Coraz więcej osób tak naprawdę chce poznać swoje korzenie, prawda? Chce wiedzieć też skąd biorą się niektóre tradycje i niektóre rzeczy, które my na co dzień mamy, ale my nie wiemy skąd to się wzięło na przykład. No i fajnie jest, że właśnie dzięki internetowi, dzięki możliwościom takiego szybkiego dotarcia do wielu osób naraz, prawda? Tak jak tu pani robi w ramach tego wywiadu, prawda? e, żeby dotrzeć do dużej ilości osób z jakimś przekazem. No i właśnie ludzie, im więcej im się pokazuje, że są możliwości nauki, moim zdaniem przynajmniej, tym bardziej się tym interesują. Tylko ta nauka nie powinna być taka typowa szkolna i typowa uczelniana, tylko powinna to być nauka taka bardziej pod kątem dawania informacji, które łatwo zrozumieć osobom, które nie są w temacie tak zagłębionego, jak na przykład pracownicy naukowi uczelni. I tutaj są super programy, które są prowadzone właśnie przez ministerstwo też, w celu
promocji nauki, w celu tym, żeby właśnie jak najwięcej nauki trafiło bezpośrednio do ludzi, właśnie przez internet czy przez inne takie wydarzenia kulturalne, naukowe, tak żeby ich zainteresować z tym, że nauka w Polsce to nie tylko naukowcy, którzy coś tam w laboratorium robią, coś tam publikują w jakichś publikacjach, które nie do końca są zrozumiałe dla ogółu, ale też pracują na to, żeby ludziom wyjaśniać rzeczywistość. I znowu pani nie słyszę. Przepraszam, e, jaką rolę w tej popularyzacji pełni książka papierowa? Naukowa książka papierowa. Czy to jest przeżytek, czy ona zamiera, zanika, czy jednak Znaczy, moim zdaniem, niestety papier zanika. Przekazywanie informacji tylko przez książki to już jest naprawdę na dzisiejszym książki poziomie papierowe? rozwoju. Mhm. Proszę? To jest książki papierowe. Tak, książki papierowe zamierają, jeśli chodzi o przekazywanie informacji takiej naukowej. Coraz więcej publikacji i coraz więcej książek jest tak naprawdę tylko publikowanych jako e-booki, jako informacje, które są dostępne przez internet. Nie drukuje się ich, chociaż podręczniki dalej są w wersji takiej papierowej najbardziej dostępne. Ale tych, jeśli chodzi o podręczniki. Jeśli chodzi o popularyzację nauki i jeśli chodzi o to, żeby właśnie pokazywać społeczeństwu różne odkrycia naukowe albo tłumaczyć te odkrycia naukowe, to ja myślę, że jednak powinniśmy się skłaniać w kierunku tego, co się teraz użytkuje najczęściej. No to telefon komórkowy, prawda, laptop, tablet, e-booki, które tak naprawdę można zabrać ze sobą wszędzie. No i nie ma tych ograniczeń związanych z tym, że trzeba czekać, aż się wydrukują i aktualizacja takich mediów, właśnie takich elektronicznych jest dużo łatwiejsza, bo książkę, żeby zaktualizować, no to trzeba trochę czasu poczekać, prawda? A e-book albo informacje na jakimś stronie internetowej bardzo szybko można zaktualizować i bardzo łatwo można dostosować do odbiorcy. Bo nie każdy też lubi czytać książki, prawda? Niektórzy są przyzwyczajeni do tego, że informacje, które są dla nich zrozumiałe, to muszą być krótkie. I fajna rola jest tutaj osób, które potrafią to zrobić, właśnie potrafią w krótki, jakiś taki sposób, łatwo przyswajalny dla ogółu, wyjaśnić takie najbardziej skomplikowane problemy. I podziwiam osoby, które właśnie zajmują się popularyzacją nauki, tak, że sama się interesuje, sama korzystam z informacji, które oni właśnie e, publikują na swoich mediach tak naprawdę społecznościowych. Ja też bym czasem chciała właśnie, ja też bym chciała kiedyś podjąć taką właśnie działalność, żeby informować jakoś tak właśnie popularno-naukowo, żeby działać w sferze tej, żeby pokazywać, że my w laboratorium nie robimy tylko czegoś, co jest po to, żebyśmy mieli punkty ministerialne, żebyśmy mieli dofinansowanie, no bo uczelnia musi się wykazywać jak, działalnością naukową, ale też, że działamy dla ogółu, że dajemy informacje, które mogą być użyteczne dla każdego zainteresowanego. No i zobaczymy, może kiedyś. Na razie jestem za bardzo zajęta innymi obowiązkami. No i może w perspektywie kilku lat coś zrobimy w tym stylu u nas w zespole. Może zobaczymy. A proszę powiedzieć, cały czas w kontekście książki elektronicznej, bo Mhm, kiedyś było przekonanie, że książka to jest to coś papierowego, a mhm, to, co jest elektroniczne, to było coś innego. Nie mówiono jeszcze parę, 10 lat temu na to książka, prawda? mhm, Mówiono inaczej. Ja już nawet nie pamiętam jak, ale mówiono inaczej. mhm. Natomiast potem pojawiło się pojęcie e-book. No i Tak, teraz, jak w rozmowie powiedziałam o książce, czy pani powiedziała o książce, to miała na myśli papierową, ale nie powiedziała książka papierowa, prawda? To jest tak jak tak, miałam na myśli papierową. Mhm. właśnie, czyli Tak, jeszcze pani myśli o tym, że książka to jest ta rzecz papierowa. tak, Natomiast, tak, tak, no tak. właśnie, to jest tak podobnie jak z innymi rzeczami, chociażby właśnie ze sfery tej jedzenia, którą pani bada, czyli na przykład Mhm. mleko, prawda, albo masło, czyli kiedyś mleko i masło to były jednoznacznie produkty odzwierzęce, a teraz mleko roślinne czy masło orzechowe, prawda? Mhm. To Wszystko się nazewnictwo, zmienia. tak, Mhm. nazewnictwo się zmienia, jest to Mhm. język żywy. Natomiast co w przypadku książki elektronicznej, jeśli nie ma internetu? Albo jeśli No, domena no tak, strony, są ograniczenia. Pani Angelino, Mhm. jeśli domena strony internetowej wygasła, to co wtedy? Co się Mhm. dzieje z tą No, treścią? wszystko ma swoje ograniczenia. No, nie da się ukryć, że ma Pani rację, że jeśli nie ma internetu, jeśli nie ma prądu i O, nie można załadować czytnika i e-booków, no to nie ma książki, to nie ma tych albo jest informacji. wirus, To prawda? prawda.
albo jest To wirus. prawda. No, są rzeczy, nad którymi trzeba jeszcze popracować, to prawda, jeśli chodzi o nowe technologie i przekazywanie informacji. Chociaż tutaj chciałam jeszcze powiedzieć a propos książki papierowej, że ja wolę czytać książki papierowe takie dla relaksu. Lubię książki czytać i lepiej mi się czyta i przyjemniej, jeśli jest to papier. Ale jeśli chodzi o większość społeczeństwa, no to jednak te książki kojarzą się głównie właśnie z nauką. No i sama ta forma jest, jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy takiej popularno-naukowej, takiej współcześnie, to jest troszeczkę już przestarzała. Ale do celów relaksu, do tego, żeby poczuć książkę, żeby nacieszyć się, że autor wydał właśnie nowy tom z jakiejś powieści, która jest wielotomowa. Nie będę się chwalić, że od nas w Łodzi jest taki pan, który ostatnio wydał kolejny tom swojej sagi i wszyscy tutaj się cieszymy. Znaczy wszyscy Proszę cieszymy się, co chwalić, czytają tę sagę. proszę się chwalić i chwalić. Andrzej Sapkowski wydał nowy tom Wiedźmina i teraz ostatnio była premiera bodajże przedwczoraj i no też czekałam na to, bo ja też lubię właśnie książki takie fantastyczne, takie, których coś się dzieje, takiego, co wyobraźnia musi się pobudzić, żeby sobie wyobrazić to, jak to się działo, nawet jeśli to są potwory i chodzi o walkę, ale zawsze chodzi o walkę dobra ze złem, prawda? I wszystko się kończy zasadniczo dobrze. A czy ten Wiedźmin, bo to zupełnie nie jestem w temacie akurat w Mhm. tej pozycji, czy on wyszedł w papierku właśnie? Tak, właśnie teraz była premiera papierowa, a dopiero e-book będzie dopiero później. Chyba 1 grudnia ma być, czy jakoś tak kilka dni później ma być właśnie wydany, ale w wersji papierowej, jak ktoś się nie mógł doczekać, to już kupował. Ja sobie zamówiłam, dopiero mam odebrać, ale z wyniku tego, że no miałam trochę innych obowiązków, to niestety nie byłam jeszcze w stanie odebrać swojej książki. No, I to jest właśnie ograniczenie książki też chciałam powiedzieć, bo e-booka to bym dostała na maila, już bym go miała. ja jako my tutaj dinozaury, jesteśmy dinozaurami książki Mhm. papierowej i nie tylko w kwestii tej przyjemności, o której Pani powiedziała, ale w kwestii bezpieczeństwa treści. Dlatego, że Mhm. jeśli nie jesteśmy na, jeśli nie pracujemy w instytucjach, które mają silne wsparcie informatyczne, tylko radzimy Mhm, sobie jakoś w małych firmach, małych księgarniach, w domach po prostu jako indywidualni czytelnicy lub użytkownicy internetu, to niestety internet jest bardzo, bardzo obecnie niestabilny. No i wsparcie informatyczne jest również czymś, co nam nie rozwiązuje problemu, bo mhm. informatyk zawsze potrafi powiedzieć: a to jest wasza wina, nie zrobiliście tego, tamtego, to jest wirus, ja nic nie poradzę, to nie moja wina i kropka, pozostajemy z niczym. Ja wam mogę pomóc, ale zapłacicie 1000 złotych, prawda? Takie coś. Tak, tak, no wszystko można wycenić. A jeśli chodzi właśnie o takie bezpieczeństwo, to myślę, że bardzo dużo jeszcze trzeba zrobić w świadomości społecznej, żeby właśnie nie było osób, które są chętne na przykład na kradzież takich dzieł elektronicznych, mm, na podszywanie się pod autorów albo wykorzystywanie w swojej pracy bez cytowania, prawda? Ale to jest świadomość społeczna, którą trzeba by było też no po trochu budzić. Ja wiem, że są też takie różne akcje informujące, że nie kradnij, to jest własność intelektualna kogoś i tak dalej, ale mało osób na to zwraca uwagę, bo jak jest też łatwo dostępne, no łatwo znaleźć e-booki, które są kopiami nieautoryzowanymi, prawda? Czyli takich, gdzie można znaleźć na różnych portalach, to no nie wiem, czy w dobrej woli ktoś udostępnia, czy po prostu chciał się pochwalić, że już ma, prawda? Trzeba by było właśnie informować ludzi o tym, że to nie do końca jest, znaczy właściwie to nie jest zgodne z prawem, z prawami autorskimi i że tak naprawdę pokazują, że nie szanują pracy twórcy, który na pewno włożył pracę w to, żeby powstał ten plik, czy ta strona, czy to materiał wideo i korzystanie z tego bez cytowania albo właśnie udostępnianie i podszywanie się pod autora, to jest problem dzisiejszych czasów też właśnie. Mamy fajne media i możemy z nich korzystać, ale trzeba też korzystać odpowiedzialnie i trzeba korzystać z poszanowaniem praw innych twórców i autorów. Tutaj jeszcze się pojawił, teraz przypomniał mi się problem związany z internetem i z treściami w ogóle tak zwanymi autorskimi w internecie, bo przy obecnej tendencji praktykowaniu monetyzacji wpisów w internecie okazuje się, że przecież
nie klika się dobrze informacja, która zawiera rzetelne, merytoryczne informacje, tylko która często jest fałszywa specjalnie po to i zamieszana specjalnie po to, żeby ludzie prostowali to w komentarzach, żeby się bardziej klikało i żeby monetyzacja się nakręcała. Czyli w ten sposób spowodowano, no właśnie, chyba na Facebooku i tym, może no, nie wiem, na No Facebooku. media, No trudno mi słyszałam teraz też o tym, mówić, czytałam tak, niedawno. trudno mi nazywać Mhm. teraz może marki, prawda, bo jeszcze ktoś tu się obrazi, ale e, efekt jest taki, że w momencie, kiedy stawia się na ilość tych kliknięć, to tak naprawdę rzetelność treści nie ma zupełnie znaczenia. Mało tego, powinna być nierzetelna, żeby ludzie obudzili w sobie taką chęć prostowania nierzetelnej informacji. I wtedy to się klika. Mhm. Czyli jednym słowem, Mhm. internet przestaje być, a przynajmniej media społecznościowe przestają być źródłem rzetelnych informacji. I to jest no, bardzo ważne i to trzeba mieć czujność przecież na tym punkcie, prawda? Tak, tak, ma Pani rację. To jest bardzo niefajne zjawisko i też czytałam na ten temat, że coraz więcej jest takich twórców w cudzysłowie, prawda, którzy Właśnie. publikują coś tylko po to, żeby wywołać jakąś burzę wśród swoich obserwatorów albo wśród mediów, no bo media też się czasem zajmują takimi wpisami, które są właśnie nierzetelne i to nie jest dobre zjawisko, szczególnie, że czasami później ginie ta cała dyskusja związana z tematem i zostaje sama informacja. I ktoś może tą informację za kilka lat odebrać jako naprawdę prawdziwą, rzetelną i no, wykorzystać też w takim celu, żeby komuś zaszkodzić albo żeby udowodnić swoje nieprawidłowe racje. I to też jest niefajne zjawisko właśnie aktualnie. Są właśnie różne portale też, a propos rzetelności, które zajmują się sprawdzaniem, czy jakieś wpisy, które są kontrowersyjne, czy jakieś informacje, które są podawane, no są prawdziwe. Bo widać, że już jest to gigantyczny problem, skoro już powstają portale, które weryfikują informacje. I tutaj jeszcze taka uwaga do wszystkich. Zawsze sprawdzajcie informacje w kilku źródłach, żeby nie było jedno źródło informacji, szczególnie jeśli są to informacje, które mogą budzić jakieś emocje i są to jakieś informacje, które mogą Zagrażać skłaniać do zdrowiu jakiegoś nawet. konkretnego, niekoniecznie zgodnego z prawem działania. Albo mogą zagrażać zdrowiu po prostu. Tak, tak, dokładnie osoby, która by chciała to wykorzystać. To prawda, no, internet ma wiele zagrożeń i takie dzielenie się informacjami w internecie, odpowiedzialne się dzielenie informacjami w internecie, no to jest sztuka w tych czasach, tak, żeby przyciągnąć odbiorców, ale się udaje. Są takie portale, są tacy twórcy, którym się to udaje i oby było takich, którzy naprawdę przekazują informacje rzetelne, było coraz więcej, a nie takich właśnie, którzy kombinują, jak to zrobić, żeby mieć wielu obserwatorów, wielu komentujących, no kosztem tak naprawdę rzetelności, kosztem tego, co no tych informacji, bo można rozpowszechniać informacje każde. Tak, no ale Niestety, szczerze, szybko. szczerze mówiąc, my tu jesteśmy pesymistami w tym względzie, bo jednak zawsze tak jak historia też pokazuje, chociażby gospodarcza czy społeczna, to te osoby, które były rzetelne, uczciwe, one zawsze stanowiły mniejszość. I tak było, Mhm. jest i prawdopodobnie tak będzie, szczególnie w dobie internetowej. Ale w tym kontekście ja uważam, że książka papierowa wygrywa. Ale w książce też mogą być napisane różne dziwne rzeczy, prawda? Niekoniecznie rzetelne, niekoniecznie takie, które są Ale zgodne tu z barierą prawdą. jest wydawca. Oczywiście to E, jest prosty Pod sposób. warunkiem, że jest to rzetelny wydawca. Tak, właśnie. I tak można dalej, 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 to jak fraktal. Tak, tak. No wszystko ma plusy i minusy, to Tak. prawda. Tym Ja bardziej, uważam, że w tych kwestiach rzetelności informacji internetowych czy książkowych jest dużo pracy od podstaw, od przedszkola dosłownie, żeby dzieci uczyć o prawach autorskich, o tym, że jeśli chcą publikować coś, to nie mogą publikować w internecie wszystkich rzeczy, żeby umiały użytkować w ogóle całe to medium społecznościowe, tak, żeby sobie nie szkodzić i innym też nie szkodzić, bo to jest super miejsce do zdobywania informacji, super do kontaktów
tak. międzyludzkich, no nie może zastąpić kontaktów bezpośrednich oczywiście, ale takich kontaktów właśnie na odległość, jak są z różnych krajów osoby, żeby nie musiały ponosić kosztów spotkania takiego bezpośredniego, a chciałyby utrzymywać kontakty, prawda? To super, że można się widzieć na kamerce, można sobie pogadać, można sobie właśnie porozmawiać, na przykład tak jak my dzisiaj rozmawiamy. I to jest genialne urządzenie i po prostu bardzo, bardzo daje dużo możliwości, ale trzeba umieć użytkować go. I tego powinniśmy się uczyć my, jako to starsze pokolenie, i te pokolenia młodsze też powinniśmy uczyć, bo oni nie znają świata bez internetu. Oni się już urodzili w świecie, gdzie internet był i jest i na pewno będzie się rozwijał. Tylko takie odkładanie, że jak będziesz starszy, to zrozumiesz, dlaczego masz nie pisać tego albo nie robić tego, to jest odkładanie czegoś, co nigdy nie nastąpi. Powinna i szkoła, i rodzice, i wszystkie organizacje, które zajmują się bezpieczeństwem w sieci, różnorakim bezpieczeństwem. Nie chodzi mi też o bezpieczeństwo dzieci, ale też właśnie praw autorskich, o rzetelności. Wszyscy powinniśmy działać no właśnie w tym temacie, żeby uczyć ludzi używać internetu tak, żeby sobie nie szkodzić jako ludzkość tak naprawdę. I znowu pani nie słyszę. Proszę jeszcze powiedzieć o tej przyjemności czytania książki papierowej. Mamy jeszcze parę Mhm. minut. Em, jak to jest u pani? W jakiej scenerii pani czyta książki papierowe? O, ja to mam swoje miejsce na łóżeczku. Robię sobie herbatkę, taką jaką lubię. Akurat mam na ochotę, bo różne piję. I sobie czytam tak ciszy, spokoju, jeśli mi pozwolą koty i dzieci oczywiście. E, ja mam tak, że jak się książkę tak jakby to określić. Jak zaczynam czytać książkę i mnie wciągnie, to potrafię przeczytać całą książkę niezależnie od czasu i od tego, czy powinnam się wyspać, czy nie. I to też trochę jest moją słabością, że jak jakaś książka mnie zainteresuje, to potrafię całą przeczytać od razu. I nawet jeśli ona jest gruba i ma kilka tomów. A co pani czyta E, teraz? Proszę? Co pani czyta teraz? Teraz aktualnie skończyłam czytać książkę naukową akurat. Na temat organizmu człowieka, jak działa, ale serio nie pamiętam, jaki był tytuł, bo akurat to był e-book. I to jest właśnie też minus A, e-booka, że ale nie, jak papierową. książkę, Właśnie, właśnie, tak, nie papierową. A jaką papierową, nie właśnie nie papierową pani? papierową Ale przeczytałam. nie, a I jaką papierową może ma pani? papierową ostatnio, muszę zobaczyć, co ja tam na półce ostatnio odkładałam. Ostatnio Księga Czarownic, to jest o takiej, no, magii. To Aha. jest książka o magii. Tak mówiłam, ja lubię czytać książki, które są fantastyczne, o takich rzeczach, których nie spotykamy na co dzień w swoim życiu, żeby się oderwać od codzienności. I papierowa książka to jest taka relaksu, to jest dla mnie bardzo. Naukowe czytam na e-bookach, to rzeczywiście, teraz sobie z tego zdałam sprawę, że naukowe czytam jako e-booki, bo się przyzwyczajam, że publikujemy właśnie jako treści właśnie elektroniczne, a dla przyjemności czytam papierowe. Ale to piękny podział. Mhm. No właśnie teraz tak do mnie dotarło. Przecież jak czytałam o tym organizmie, to z przyczyn naukowych czytałam, a tutaj kurczę. No rzeczywiście, bardzo mi się spodobała ta myśl, że naukowo inna forma, a przyjemnościowo inna. No i tak jak już mówiłam, czekałam na tą książkę Sapkowskiego dotyczącą kolejnego tomu przygód przygód Wiedźmina. No i zobaczymy, co tym razem tam pan Sapkowski napisał. No to wspaniale. Ja muszę powiedzieć, że z podziałem na na książkę elektroniczną i papierową kojarzy mi się też kwestia wyszukiwania informacji, danych, słów, kluczy. Mhm. To Mhm. jeszcze chyba nie ma jeszcze narzędzia takiego łatwego, żeby przekartkować książkę papierową i znaleźć szukane słowo. No, nie znam takiego Mhm. narzędzia. Natomiast Tak, w tak, to PDF-ach czy w prawda. e-bookach innego formatu jest to prościutkie i dla pracy naukowej, czy w ogóle jakiejkolwiek Mhm, mhm, mhm. literackiej, czy jakiejkolwiek innej z tekstem jest to bardzo pomocne. Dobra, Pani Rzeczywiście, przyspiesza pracę. Właśnie, Mhm, właśnie, właśnie. Dobra, musimy kończyć, bo nam się tutaj zaraz wyłączy coś. Bardzo mhm, serdecznie dziękujemy za spotkanie. Bardzo to była proszę. ciekawa rozmowa o tej różnicy między Mhm. formatami, prawda? A kto wie, może wrócimy do tabliczek woskowych. A, a to by było ciekawe, naprawdę.
naprawdę ciekawe przeżycie i ciekawa przygoda w życiu. Nie wiem, czy na stałe, ale na pewno byłaby fajna przygoda. Przy czym chcę Sensoryczna. zwrócić uwagę, że w komunikatorach coraz więcej się pisze z właśnie różnymi symbolami, zamiast pisać słowa. Już nawet dzieci, młodzież nie komunikuje się zdaniami, już nie mówiąc o słowach, ale już tylko obrazkami się potrafią Tak, komunikować. emocjami, Więc jest czyli nawrót. pismo obrazkowe wraca. Tak, pismo obrazkowe mamy, tylko w wersji cyfrowej, a nie analogowej na tabliczkach, prawda? To jest bardzo ciekawe zjawisko, naprawdę, patrząc na to z perspektywy, nie wiem, 500 lat, to Mhm. to jest bardzo ciekawe zjawisko. Super. Tak, tak. Dziękujemy serdecznie za spotkanie i do Dziękuję. następnego, do Do następnego. następnego razu.